Idziemy poszukiwać skarbów? Idziemy poszukiwać skarbów? No dobra, zobaczcie, jestem przed domem i teraz będę prowadził poszukiwania, można powiedzieć, że przed domem, na tej miejscówce, którą ostatnio znalazłem, nieopodal. Jestem lekko jeszcze podziębiony, ale nic, wjeżdżamy. I teraz wychodzę, tutaj gadżeciarska szopa i tutaj, moi drodzy, za ten sznurek wychodzę poza teren prywatny od domu i patrzcie to. Pokażę wam to bez żadnych cięć. Przejdziemy się kawałek prosto. Patrzcie, co tu mam za domem. Bang. Od razu fiord. Super. To jakieś szczątki po jakimś ptaku. Już zszedłem tutaj z górki, a tutaj już jest to miejsce, gdzie najprawdopodobniej było stanowisko właśnie jakiegoś strzelca. No i powiem wam, że zero tutaj sygnałów. Wyczyszczone parę folii aluminiowych i jakichś innych śmieci. A tak, poza tym, że jest tu piękna miejscówka, to nie znalazłem nic. Albo mocno przeszukane miejsce, albo po prostu nic po sobie nie pozostawili. Teraz obok domu klamerka, bardzo, bardzo głęboko. No, fajnie, no jest. Chyba odpaska jakaś albo coś w ten deseń. Od razu obok, dwie koronki w jednym dołku. Siemano, cześć moi drodzy. Odzywam się dopiero po kilku dniach, bo wtedy jeszcze chyba nie byłem w 100% w stanie cokolwiek nagrywać czy gdzieś łazić. Mimo że chęci były, to fizycznie organizm odmawiał posłuszeństwa. Dlatego na dzień dzisiejszy już czuję się, że lekko się wykurowałem. Idę pokopać. Trafiłem pierwsze okienko pogodowe. Tylko że u mnie zawsze te okienka pogodowe działają w drugą stronę. Musi być brzydka pogoda, kiedy nie ma tych turystów, żeby im nie przeszkadzać. A w ciepłe dni niech sobie gubią i ja też wtedy mam jakiś relaks. I tyle. Uderzam na moją miejscówkę. W sumie nie będę jakoś przeszukiwał takich turystycznych miejsc, bo chcę wejść gdzieś głębiej, zobaczyć, skupić się na jakichś małych, pobieżnych sygnałach. Zobaczymy, co tym razem wyjdzie. A miejscówka jak zawsze dobrze wam znana, na której robię wszystko. Zobaczymy, czy coś teraz wyjdzie. Zapraszam na odcinek. Już na samym wstępie bardzo głęboko stara łuseczka. Jedyne co tu można się doczytać to 41 na niej, więc podejrzewam drugą wojnę. Wiadomo, że tereny północnej Norwegii były podczas II wojny światowej były okupowane przez nazistowskie Niemcy i tutaj jest po prostu dużo takich pozostałości po nich. Bardzo ładny sygnał, ale tu już widzicie, co to był za ładny sygnał. Tutaj jest bardzo mięciutko, wręcz zalane wodą. Takie tereny. Ale pewnie będzie coś wychodzić. No i tutaj piękny sygnał. A oto ten piękny sygnał. Bardzo ładny sygnał. 40, ale to bardzo prawdopodobne, że będzie śledź namiotowy. Albo płaski kapsel. Tutaj znowu bardzo ładny sygnał. Niższy, 25 i to jest jedna korona. 2000 który? 2006 rok. Na to nie byłem gotowy. Pierścionek, a to widać, że to dziecięcy jakiś bubelek. Ale za chwilę go oczyszczę i zobaczymy, może sreberko dziecięce. Kto wie. Chciałby człowiek, żeby to było coś konkretnego, ale jakiś bubel z takim serduszkiem. Ale jest pierścionek dziecięcy, bo widać, że jest bardzo malutki. Tak w niektórych miejscach jak go przetarłem, no zobaczcie, tutaj łatwo taki połysk złota, ale widać, że to jest bubelek. Jeszcze jedna korona. Który? 98 rok. Patrzcie, tutaj jeszcze jest normalnie beton pod ziemią, zamrożone całe. Nie da się wykopać sygnału. Wychodzą takie okrawki. Zobaczcie. Jeszcze normalnie to jest jeszcze beton. No nie ma to jak papiak na plaży. Grubo. Tutaj bardzo mocny sygnał. Widzę już krągłość
podejrzewam, że to 50 ore, czyli ta bardzo mocno bijąca monetka. Zaraz ją tu wygrzebię. Tak, dokładnie. 50 ore. 2005 rok. De facto bardzo ładna monetka. Świeżynka, już nie jest w obiegu. W obiegu monetarnym, ale tak jest na cenach, na przykład coś kosztuje 21,50. To by tak było. Chowamy i lecimy dalej. Patrzcie. To jest czacha, tak? Oczodoły. Ciekawe od czego. Jeśli ktoś wie, zostawcie w komentarzu, od czego to może być czaszka. Jest bardzo lekka, ale no też bardzo wysuszona. Czy to jest od ryby jakiejś? Kurde, nie wiem. Nie, no wątpię, żeby to było od ryby. Nie wiem. Jeśli wiecie, dajcie znać. Po raz kolejny, moi drodzy, no nie ma zbyt ciekawych fantów, więc nie robię podsumowania z tego dnia. Jest sporo śledzi, szpilek namiotowych, jak kto woli, oraz jest 3 lub 4 monetki współczesne oraz jakiś dziecięcy pierścionek z serduszkiem. No to w sumie nie było aż tak źle jak na krótkie poszukiwania. Pozdrawiam i zapraszam na dalszą część, bo najprawdopodobniej będzie to sklejanie z wielu części. Pozdrawiam. Siemano, moi drodzy, kolejny dzień poszukiwań. Dzisiaj jestem tutaj na mojej takiej miejscóweczce, tam już widzicie w oddali za mną kampery, więc sezon, można powiedzieć, że się już elegancko zaczął. Jestem tutaj, gdzie znalazłem 2 duńskie szylingi, więc zobaczymy, zaczniemy kopać i zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie ciekawego. Już nie odszedłem za daleko od samochodu. Pierwszy sygnał. Mamy 10 ore. Teraz taki pocisk wyszedł, ćwiczebny. Uderzyłem kawałek dalej od auta i od tamtych aut tutaj na tą miejscówkę, tam gdzieś naprzeciwko wyszły te szylingi. Zobaczymy, lecę tam powolutku. Jest tak cholernie zimno, zobaczcie jaki mam czerwony nos. Ubrałem się totalnie nieodpowiednio, mam pod sobą taką cieniutką bluzę. No i teraz wpadł klucz, czyli miejscowa dalej jest zajebiście obiecująca, bo to tylko znaczy, że no, wszystkie takie konkretne sygnały nie zostały wykopane i tyle. Lecimy dalej, zobaczymy ile wytrzymam, ale jest masakra. Chciałem właśnie mówić, że sygnał jak na szylinga i czyżby to był szyling? Nie, to jest jedna koronka z łosiem. Czy tam 5 koron. Ale też bardzo ładna monetka. Za chwilę wam pokażę z koniem? Tak, z koniem. Zaraz wam pokażę, jak ona w sumie wygląda. Bo tutaj jest nieczytelna. Wrzucę wam taką oczyszczoną gdzieś z internetu. Tu jakieś ptaszysko zostało oskubane z piór. Jestem już tu niedaleko ulicy. Tutaj jest ulica. I jeszcze tutaj pognębię ten kawałek. Za dużo nie wychodzi, ale parę monetek. I to, moi drodzy, będzie po prostu dogrywka do tego, żeby odcinek był pełny. Ogólnie bardzo fajnie się tu chodzi teraz z wykrywaczem, jak ten teren cały jest ta trawa, wszystkie te zielska są klapnięte tak po śniegu, po zimie. Jeszcze tutaj widać w niektórych miejscach łaty śniegu, ale już jest naprawdę konkretnie i dużo lepiej przemiata się cewką. Chyba zawias jakiś od starych drzwi. Albo od jakiejś skrzyni ze skarbem. Teraz wyszedł taki kawałek ołowiu i albo on jest tutaj po prostu spłaszczony i tak uderzył w coś i to jest kulka muszkietowa na przykład ołowiana, albo możliwe, że to jest też ciężarek, taki stary ciężarek do sieci, obciążenie do sieci lub do czegoś, bo tutaj niedaleko za mną jest fiord i pewnie tu były jakieś osady rybackie, ale bardzo ładny sygnał, kawałek ołowiu. Słoneczne okulary w taki niesłoneczny dzień. Teraz stąd wyturlała się aż tu 50 ore. Tak, 50 ore, mocno bijąca monetka. Jest. Teraz ładny sygnał, ale czy to moneta, czy to amelinium? Moneta. Jest monetka. 5 koron. Nie, 5 ore, przepraszam. 5 ore. 57, 70 któryś, coś takiego. Monetka bardzo prawdopodobne, że chyba z brązu wykonywana, ale już po denominacji, mimo że ore jeszcze się liczy w Norwegii.
Teraz tutaj wydaje mi się, że będzie to mój ostatni sygnał dzisiaj, bo jest strasznie silny wiatr, jest ogromnie zimno. To już kurde powiem wam, nie no to będzie 5 to samo, takie z koniem, tylko pewnie z jakimś innym zwierzęciem. Nieczytelne za bardzo, widzicie jak jest żarte. No, nieczytelna, ale jest monetka na zakończenie dnia, więc super. Tak by się prezentowały fanty z ostatnich tych kilku dni moich zmagań. Jakieś łuseczki, kolco, guziczki. To są takie lepsze sygnały, które naprawdę no, nie powinny zostać pominięte na tych miejscówkach. Tutaj 10 koron, 6, można powiedzieć, że 7, coś takiego jak 17 koron. Tutaj jakieś takie piątki nieczytelne, tutaj chyba 5 ore. Kawałek takiego ciekawego ołowiu w półkulistym kształcie. No i ten pierścioneczek z serduszkiem, kluczyk, no i łuseczki. Tyle, tak by się to prezentowało. A teraz, moi drodzy, będę już uciekał. Nie wiem, czy jeszcze coś będę dogrywał do tego. Możliwe, że tak. Jeśli nie, to pozdro, trzymajcie się i dziękuję za oglądanie. Elo. Po wstępnym oczyszczeniu tych monetek okazało się, że to dwie monetki z łosiem. Więc można powiedzieć, że dzisiaj był dzień łosia.